Cześć, witajcie kochane. Ja nazywam się Agata i jestem twórczynią przestrzeni Dziko Rodzimy, w ramach której pragnę wspierać Was w powrocie do naturalnej ścieżki doświadczania kobiecości, porodu, ciąży również oraz macierzyństwa. I w dzisiejszym filmie chciałabym opowiedzieć Wam o absolutnie fundamentalnej potrzebie każdego porodu, o której prawdopodobnie nie słyszałyście. Chociaż jest to w mojej opinii bardzo intuicyjne tak naprawdę i tą fundamentalną potrzebą porodu jest miłość. Jest to miłość, którą możemy odczuwać przez obecność innych istot, ale aby czuć miłość, musi być to obecność osoby, która ma intencję służenia nam, która jest w miłości względem nas, więc jest w zachwycie nami, która nie kontroluje nas, która nie ocenia nas, która nie projektuje swoich lęków i swoich wyobrażeń o tym doświadczeniu na nas i która sama jest w stanie głębokiej miłości względem siebie samej i poprzez to sama jest w takim stanie świadomości też połączenia ze sobą, z wszechświatem, z naturą w jakimś sensie, dopiero wtedy taka istota jest w stanie odpowiednio nas w tym porodzie kochać, wyrażać względem nas miłość. Ja tak rozumiem miłość i wiem, że tak nasze ciała, nasze dusze tę miłość właśnie odbierają. Oczywiście, jeżeli nie mamy takiego towarzystwa w porodzie, to możemy, a nawet musimy, nawet jeżeli mamy to towarzystwo, to też my musimy, dobrze by było, tego potrzebuje właśnie poród, żebyśmy my względem samych siebie wytwarzały tą otoczkę miłości. I ona wówczas działa na takich samych zasadach, czyli mamy w sobie zasoby do tego, żeby ufać sobie, żeby nie kontrolować siebie, żeby obserwować to, co się w nas dzieje z zachwytem i z absolutną miłością otwartą i przyjmującą, żeby nie projektować właśnie lęków naszego ego na jakichś takich interpretacji, projekcji programowych na tą sytuację. To te same zasady działają względem osoby towarzyszącej, jak i względem nas samych towarzyszących sobie w tym doświadczeniu. Taką miłość oczywiście też możemy odbierać, będąc połączone z wszechświatem, z naturą, z instynktami, czy też z Bogiem, jeżeli któraś z Was używa tego rodzaju sformułowania na tą energię życia nas otaczającą. Ale jak to właściwie działa, że ta miłość jest tak istotna w doświadczeniu porodowym? Szyjka macicy energetycznie jest połączona z naszym sercem. No i jak dobrze wiemy, ta szyjka macicy odgrywa bardzo ważną rolę w tym porodzie i od tego, w jakim ona jest stanie, zależy nie tylko doświadczanie mniejsze lub większe bólu, ale też zależy niejako przebieg tego doświadczenia, czy wręcz nawet i bezpieczeństwo tego doświadczenia. I wiem, że to pojęcie takie energetyczne, które jest opisane w różnych kulturach mocno zgłębiających funkcjonowanie ciała i używających tego rodzaju haseł, może to brzmieć dla Was trochę ezoterycznie, więc jeżeli mielibyśmy to przełożyć na fizjologię działania naszego ciała, kiedy jesteśmy w stanie doświadczenia miłości, doświadczenia jej z zewnątrz, od osób, które nas otaczają, z zewnątrz, od wszechświata, który nas otacza. Oczywiście to też zależy w dużej mierze od naszego nastawienia, ale też wewnętrznie możemy tą miłość odczuwać. Jeżeli jesteśmy w takim stanie, to zalewa nas oksytocyna. Natomiast w naszym sercu znajdują się receptory tej oksytocyny, czyli my dosłownie odczuwając miłość, jak sobie teraz pomyślimy o miłości, tak? Wyobraźmy sobie kogoś, kto z taką miłością prawdziwą nas traktuje, to możemy to opisać jako odczucie w sercu. I to odczucie jest również związane właśnie z tym, że tutaj po prostu pojawia się przepływ oksytocyny, te receptory się aktywują. I ponieważ nasze serce, ta czakra naszego serca jest energetycznie połączona z naszą szyjką macicy, to
stymulując szyjkę macicy, my wpływamy na to, że pojawia się oksytocyna w naszym sercu. I odwrotnie też, jeżeli czujemy miłość w naszym sercu, nasza czakra serca jest aktywowana, to wpływa również na to, jak zachowuje się nasza szyjka macicy, czyli to są takie naczynia połączone. Wtedy nasza szyjka macicy staje się miękka, otwierająca się, a nie zaciśnięta pod wpływem czegoś, co jest doświadczeniem odwrotnym, czyli kiedy jesteśmy w stresie, kiedy jesteśmy w stanie gotowości, to wytwarza się w nas adrenalina, która wpływa na to, że ona staje się zamknięta, stwardniała i jest to jej bardzo dobra funkcja, dlatego że ona nas chroni w sytuacji porodowej przed tym, żeby poród odbył się w niebezpiecznych warunkach, żeby nie odbył się w tych niebezpiecznych warunkach, a jeśli na przykład mówimy o sytuacji współżycia, to ona również wtedy blokuje się na wprowadzenie po prostu w nasze ciało energii, czy też dokładnie mówiąc członka istoty, która nie jest odpowiednią istotą na to docelowo, na przykład na to, żeby być ojcem ewentualnie zapłodnionego później dziecka. No i oczywiście, jeżeli jesteśmy bardzo świadome swojego ciała, bardzo świadome swojego połączenia z łonem, to tak samo te wszystkie aspekty aktywują się właściwie w każdej innej sytuacji życiowej, czyli połączenie z naszą szyjką macicy, z naszą joni, z naszym łonem sprawia, że my możemy czytać, które sytuacje są przez nasze ciało, intuicję, instynkt odbierane jako dla nas właściwe, dla nas bezpieczne, dla nas dobre, dla nas pełne miłości, dla nas wzmacniające energetycznie. I podobnie również to właśnie funkcjonuje w momencie współżycia. Przykładowo nasz partner nas kocha, darzy nas miłością, tą, o której powiedziałam wcześniej, na takich zasadach prawdziwej miłości, obdarowuje nas tym uczuciem i my możemy czuć się właśnie w pełni kochane przez jego obecność, wówczas nasza szyjka macicy, my ją dosłownie aż czujemy. Ona się rozmiękcza, ona się aktywuje, ona wręcz chce zaprosić do naszego ciała partnera, jego nasienie i docelowo pragnie nowego życia, nowej istoty. Więc wówczas ona jest zapraszająca do tej stymulacji i to wszystko się nakręca. Natomiast również odwrotnie, jeżeli my współżyjemy i członek naszego partnera podczas penetracji dotyka naszej szyjki macicy, to również dosłownie poprzez stymulację szyjki macicy stymuluje naszą czakrę serca, nasze serce i sprawia, że w nas wylewa się coraz więcej tej oksytocyny, czujemy się po prostu właśnie w tej miłości. Więc w ten sposób też nasze ciało staje się coraz bardziej otwarte na zawiązanie więzi z tą osobą, na zaproszenie jej energetycznie do naszej rzeczywistości. Więc to też, jeżeli nie za bardzo słuchamy naszego ciała i zaprosimy do tej przestrzeni kogoś, kto nie powinien w niej być, to również poprzez te stymulacje możemy w jakimś stopniu energetycznym później na tą osobę nie do końca właściwą dla nas się otworzyć. Ale jest to też przepiękne połączenie, dlatego że z kolei końcówka penisa jest także połączona z czakrą serca u mężczyzny, więc niejako to spotkanie tej penetracji jest spotkaniem się serc. I teraz jeżeli wracamy do kwestii porodu, to jeżeli kobieta nie jest zewnętrznie przez otoczenie, wewnętrznie przez samą siebie i w takim pojmowaniu też połączenia z naturą otwarta na tą miłość i nie doświadcza jej, wówczas szyjka macicy będzie mogła oporować niejako tej sytuacji i może być to związane z tym, że jej doświadczenie porodu będzie na przykład większym dyskomfortem, większym bólem, albo też może przebiegać w jakiś bardziej skomplikowany sposób, czy wręcz faktycznie realnie prowadzić do jakichś komplikacji. Dlatego jest to absolutnie fundamentalna potrzeba doświadczenia porodowego, zwłaszcza, że w tej sytuacji porodu, poprzez hormony, jakie się wydzielają, kobieta jest bardzo, bardzo wrażliwa na to, jakie intencje względem niej się wysyła.
I chciałam Wam przytoczyć taką cudowną praktykę, którą opisuje dr Saida Desilets. Bardzo również Wam polecam jej materiały, których jest cała masa dostępnych darmowo na YouTubie, na Instagramie. Ona właśnie zajmuje się taką świadomą seksualnością i ona opowiada o czymś takim, że zaprasza do takiej praktyki również kobiety w ciąży, w której bezpośrednio właśnie naszą szyjkę macicy, czyli też jednocześnie nasze serce, więc i całą naszą istotę obdarzamy miłością i to może być przepiękna praktyka przed porodem, dzięki której możemy zminimalizować jakieś przykre efekty związane z tym, co się dzieje na zewnątrz nas i na co też nie za bardzo mamy jakiś pełny wpływ. I ta praktyka polega na masażu tej szyjki macicy, ale nie w takim rozumieniu medycznym, absolutnie nie masażu, który jakkolwiek ingeruje w nią intensywnie, w żaden sposób. Jest to masaż, który kobieta może wykonywać dosłownie opuszkami palców, bardzo delikatnie, tylko i wyłącznie na zewnątrz tej szyjki wyczuwalnej. Może oczywiście to zrobić też jej partner, może to być praktyka, którą można wprowadzić również w proces współżycia i też zarówno ta, o której mówię, którą wykonujesz sama, jak i ta, którą ewentualnie mogłabyś wykonać z partnerem, to też wiadomo, że odpowiedzialnie decydujesz się na jej wykonanie, jeżeli twoje ciało w twoim stanie w ciąży, w jakim się znajdujesz, pozwala na to. Więc jeżeli nie jesteś pewna, to zasięgnij porady kogoś, komu, nie wiem, ufasz bardziej niż sobie samej w tej kwestii. W każdym razie możesz, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu, możesz w bardzo bezpieczny sposób właśnie wykonywać takie regularne masaże, które polegają na tym, że dosłownie opuszkami palców, bardzo delikatnie, w jakiejś relaksującej, intymnej sytuacji, kiedy możesz się już wyciszyć, pobyć sama ze sobą, wprowadzasz palce do swojej pochwy w jakiejś wygodnej też dla Ciebie pozycji. Ona będzie zależała od tego, jaka jest specyfika Twojego ciała. Delikatnie masujesz sobie tą szyjkę macicy, tak jakbyś nie wiem, jakąś najdelikatniejszą istotę, nie wiem, motylka jakiegoś delikatnego, jakieś delikatne, malutkie dzieciątko, zwierzątko, coś, co wywołuje u nas ogrom właśnie subtelności, delikatności i miłości. Chciała bardzo subtelnie pomasować i podotykać i jednocześnie wyrażasz właśnie względem szyjki macicy intencję miłości, czyli możesz dosłownie mówić do niej, czy to w myślach, czy czuć po prostu w swoim sercu, czy na głos piękne rzeczy. Możesz się zachwycać jej strukturą, jej kształtem, tym jaka jest ciepła, wszystko co Ci przyjdzie do głowy. Możesz dziękować jej za to, że jest, możesz opowiadać jej o tym, jaka jest Twoja obecność względem niej, że jesteś właśnie akceptująca, że jesteś po prostu z nią, że ją kochasz, że ją uwielbiasz. Wszystko to, o czym powiedziałam wcześniej w kontekście tego, czym w mojej opinii przynajmniej jest prawdziwa miłość. Tak samo takiego rodzaju praktykę możesz wykonać z Twoim partnerem, czy to w trakcie współżycia. On może właśnie swoim członkiem wysyłać taką intencję, być bardzo delikatny właśnie w tym dotyku, bardzo subtelny i możecie stworzyć sobie taką praktykę przygotowującą Ciebie do porodu. Może to też wykonać używając właśnie swojej dłoni, swoich palców. Wszystko oczywiście to w granicach tego, na ile Ty czujesz, że chcesz wkraczać w swoje ciało, czy żeby ktokolwiek wkraczał w Twoje ciało. Myślę, że zarówno jak i możesz to robić niejako bezpośrednio, mając z nią kontakt fizyczny, możesz to robić małymi kroczkami, jeśli nie czujesz się na coś takiego gotowa, po prostu kładąc Twoją rękę na podbrzuszu, na łonie, wyobrażając sobie, gdzie ona jest, wysyłając tą intencję niejako z zewnątrz i w ten sposób rozmawiając z Twoim łonem. Dr Saida Desilets opowiada o tym, że stosując tego rodzaju masaż regularnie przez kilka minut dziennie, oczywiście to warto sobie na to dać taki czas, który czujesz, że będzie potrzebny, ani bez pośpiechu, ani bez traktowania tego pobieżnie, to dla jednej osoby wystarczy 5 minut, dla innej 10, dla jeszcze innej pół godziny, więc niech to będzie spontaniczne w zgodzie z tym, co czujesz, ale opowiada o naprawdę przepięknych efektach takiego rodzaju masażu i w kontekście przygotowania do porodu, który potem po prostu przejawiał się o wiele łagodniej, o wiele
bezpieczniej, o wiele przyjemniej tak naprawdę nawet dla kobiety, jak i opowiada o samej sobie, że ona stosując ten masaż wyleczyła jakieś nadżerki, jak dobrze pamiętam, jakieś takie już stany przednowotworowe, jak i opowiadała również o przypadku swojej klientki, która właśnie stosując ten masaż wsparła siebie w procesie uzdrawiania szyjki macicy, która już miała zmiany nowotworowe. Ja osobiście uważam, że tego rodzaju praktykami naprawdę możemy bardzo przepięknie wpływać na nasze ciało, możemy bardzo dużo cudownego dla naszego ciała zrobić i zobaczcie, że nie potrzebujemy do takich praktyk niczego poza swoją wolą podarowania sobie miłości, poza gotowością na doświadczenie w otwartości, w ciekawości, bo możesz w to wejść po prostu z taką otwartością i ciekawością, bez jakichkolwiek oczekiwań i wtedy ewentualnie ocenić, zaobserwować, co realnie ci to daje. I tego ci życzę, żebyś spróbowała i też dała sobie troszkę więcej czasu, czyli na przykład nie tylko raz, tylko faktycznie parę razy weszła w taką relację z tą szyjką macicy i wierzę głęboko, że może to naprawdę mieć przepiękny wpływ na twój poród. A jeśli chciałabyś wejść na ścieżkę powracania do naturalnej ekstazy w porodzie, do zupełnie innego niż taki programowany nam sposób spojrzenia na doświadczenie porodu, zapraszam Cię do procesu Ekstatyczny Poród, który możesz zrealizować samodzielnie, wykupując dostęp do platformy kursowej na moim sklepie, albo wejść w takie przygotowanie do porodu grupowe, które realizowane jest regularnie w ramach Dziko Rodzimy. Sprawdź opis pod tym filmem i tam znajdziesz link do strony ekstatycznyporód.pl, na której zawsze wyświetlają się aktualności związane z najbliższą edycją procesu Ekstatyczny Poród, właśnie w wersji grupowej, którą poszerzamy o spotkania w kręgu, o bycie na wspólnym forum. Jesteśmy razem w tym procesie, więc one są o wiele bardziej obszerne. Jestem bardzo ciekawa, jakie refleksje masz po odsłuchaniu tego nagrania. No i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.